Dziś w odcinku Ziutek wraca do formy, chce sprzedać ul. Czy zrobi na tym interes? Zabieraj to! Zabieraj to! Benia! Uwaga! Leci psiółka Maja! Takie duże chłopa się pszczoły boi. Trwają poszukiwania złodziei, którzy okradli dom Kaweckiego. Przyjaciel pana Kazimierza stracił parę wartościowych rzeczy. Mnie się wydaje, że te cenne przedmioty, które zginęły, to złodzieje wzięli przy okazji. Ale jak przy okazji? Konflikt między Karolem i Wojtkiem nasila się. Jezu, chłopaki! Co się dzieje? Czekaj. Niech pan coś zrobi, no! Pokój, też A, go porobiło. Słaba główka, co, Mati? Wstawaj. Człowieku, pić to trzeba umieć, wstawaj. Ja nic nie idę, ja bym tutaj spał. Co z nim robimy? No nieść go nie będziemy, nie? No brawo. Dobra, ogarnę jakąś furkę. No to dawaj. Co ty na zaproszenie czekasz? Do góry. Opa, idziemy. Pakuj się. Opa. No i w drogę. Po ucieczce sprzed ołtarza i przerwaniu ceremonii ślubu z Wojtkiem Koryntem, Marta i Karol byli niemal nierozłączni. Dziewczyna pomieszkiwała w domu Karola. Co? Nie żałujesz? Ale czego? No, że uciekłaś od Wojtka. Nie trochę. Hej, gołąbeczki, pora wstawać, do 7. Dobrze, mamo, już. I cyk. Voila. Lewy, ładnie doje... Na jak? Jest moc. Nie, Mati? Ale żyga. Ja. Dobra, zabieraj mi tego zgona. Dobra, ale stary, pamiętaj, żeby ślady wyczyścić, nie? Sztywno, mordo, ogarnięte. To na razie, elo. Elo. Chodź. Dzień dobry. Siema. Siema. Zegar mam. No to pokaż. Piękny. Ale chyba jakiś stary. No rzeczywiście, wygląda na antyk. Na sprzedaż. A skąd masz takie cudo? A czy to ważne? No, ważne. Musimy wiedzieć, czy z legalnego źródła. Po dziadku. Podarował ci? Nie, umarł. No ale teraz mam tego od więc jak się dogadamy, to przyniosę wam więcej towaru. A jak się nie dogadamy? No to idę gdzie indziej. Nie podobał mi się ten chłopak, już od wejścia. Za to zegar, cacko. Pomyślałem, że żal byłoby, gdyby poszedł z nim do konkurencji. Dużo jest wart? Wiesz co, tak na oko ciężko wycenić. Musiałbym zadzwonić do eksperta. To byle szybko.
Spokojnie, już dzwonię. A ty masz na to jakieś papiery? Powiedziałem, że po dziadku. Ale wiesz, my tu nie chcemy żadnych rodzinnych awantur. Starzy siedzą w Niemczech, przyjechali tylko na pogrzeb. Resztę mają w dupie, wszystko jest moje. Wiesz co, nie odbiera, jakiś dziwny sygnał. Dobra, jak się nie znacie, to do widzenia się z państwem. Czekaj. Mogę zaryzykować i dać ci za to 1000 złotych. Bez ekspertyzy więcej nie dam. Tysiaka? Dawaj, gościu. No dobra, wypisz umowę. Wiedziałem, że nawet gdyby okazało się, że w środku są jakieś podrabiane części, to i tak byśmy sporo zarobili. Podejrzane było tylko, że ten chłopak tak łatwo się zgodził. Daleko jeszcze? No to już, no. Widzisz A przecież. co ja widzę, Lombard? Co to za pomysł? Najlepszy. Przecież nie wezmą. Wezmą, chłopie. A jak nie wezmą, to przynajmniej doradzą. Ale co oni tam mogą? Mogą. To sprawdzona firma. Tak jest. A towar jest pierwszy sort. Wow. No, na czasie. Tak jest. Dawaj. Trendy powiedziałbym. Czekaj, wózek przodem. Michał, no trzymaj mnie. Trzymam. A tam trzymasz, zaraz się wywalę. Panie Ziutku, co się dzieje? Już, panie Karolu. Zaraz wszystko pokażemy. Dzisiaj wasz szczęśliwy dzień. Jeszcze nie mieliście takiego zastawu. Jakiego zastawu? Sprzedać chcemy. O, proszę. Voilà. Ul? Przecież widać, że A w środku są pszczoły? no wiadomo. Jak jest ul, to są i pszczoły. Tak jest. Kto ma pszczoły, ten ma miód. Ej! Uwaga, leci pszczółka Maja! Taki duży chłopa się pszczoły boi. Każ im iść! Lolek, no co ty? Tutaj żadnych pszczół nie ma, no. Zabierać! To takie żarty, no. Niech pan się nie boi. Lolek, Na pewno? Na pewno, no. na pewno, chodź. Oj, bohater to z ciebie żaden. Śmieszne? Ja mam uczulenie na jad. Wiesz, co to jest wstrząs anafilaktyczny? Mówi wam to coś? Tak mniej więcej. No sorki, no. No nie chcieliśmy. Ale tu żadnej pszczoły nie budzisz. Nie ma się czego bać. No, ja tam nie będę sprawdzał. I na pewno tego nie weźmiemy. Ale panie Karolu, tutaj żadnych pszczół nie ma, no. Niech pan się nie boi. Skąd wy w ogóle macie taki sprzęt? A zrobiliśmy. Tak, a że jesteśmy bardzo zdolni, no to naprawiliśmy i ul jak nowy. Bo gotówkę trzeba szanować. Tak jest. Jesteście zdolni. Ale my tego nie weźmiemy. Panie Karolu, przecież pszczoły same do ula nie przylecą. Lolek, moglibyśmy wziąć. Jak wziąć? Jak wziąć? Gdzie ty to chcesz postawić, co? I w ogóle kto to potem od nas weźmie? U mnie we wsi jest pasieka. Mogłabym popytać, czy może nie potrzebują jeszcze jednego. To Benia popyta, a panów zapraszam jutro. A nie mogłoby pani przedzwonić i chociaż teraz, no, po starej znajomości. No dobrze, mogłabym. Głupio wyszło z tym uczuleniem Lolka. Ale to jeszcze nie powód, żeby dziadkowi nie pomóc. Pszczoły to bardzo pożyteczne owady. Poza tym trzeba było docenić, że chłopaki się postarali. No dobrze, panowie, to mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. To najpierw tą złą. Znajomy nie potrzebuje drugiego ula. A ta dobra? Obiecał, że pomoże. Popyta wśród innych pszczelarzy, może któryś potrzebuje. I to ma być ta dobra wiadomość? No tak. No to co my teraz z tym ulem zrobimy? Zostawimy tutaj.
Weźmiemy stówkę, już nas nie ma. Co? W ogóle nie ma takiej opcji. Wróćcie z tym później. O, nie. Ja muszę na wózek. Tak jest. Siły już nie mam. Panie Ziutku. Oj, Lolek, no chyba możemy to postawić tam w kącie. No tak, a oni potem nie wrócą po to, a my z tym zostaniemy Ale jak... nie. Wrócimy. Bo jak panowie nie dostaną pieniędzy, to wrócą. A jak nie sprzedamy, to zabiorą go z powrotem. Jak nie dostaniemy kasy, to granda. Spokojnie, no. Na miodek trzeba czasem poczekać, no. Tak jest, jak Kubuś Puchatek. No. Ale ja muszę na wózek i już. Wrócimy później. No dobra, no to postawcie to tam w rogu. Zgodziłem się, żeby zostawili w komis ten ul. W sumie nic nas to nie kosztowało. Co najwyżej kolejną wizytę Ziutka i jego kompanów. Cześć, załogo. Witaj, szefie. O co chodzi z tymi gagatkami? Ul przyszli sprzedać. Co? Ul? Jaki ul? O, ten tam. O, ciekawe. No. O. No ciekawe. No to chyba jest Benia coś warte, nie? No, dlatego go wzięliśmy. A wiecie, że ule są teraz modne? Nawet ludzie w mieście zakładają pasieki, że to niby ekologia i tak dalej. No. No tak, bo ludzie to są uzależnieni od pszczół. Tylko mało kto o tym pamięta. Aha. Co to za zegar? Pokaż na go. Kupiliśmy. Za 1000. No ładny, piękny. A wiecie co? Taki sam ma Kawecki. Jak to jest oryginał, to może kosztować kupę forsy. Właśnie dlatego po to dzwoniłem do niego po ekspertyzę, ale niestety nie odbiera telefonu. No bo jest na wakacjach. Ale czekaj, ode mnie na pewno odbierze. Ładne. Pewnie się bawi, bo ode mnie też nie odbiera. Szkoda. Ale on tam na pewno nie żałuje. Wiecie co? Zrobię mu zdjęcie i wyślę. Ciekawy jestem, co powie. O. Czekaj, odejdź, Benia. Urlop, nie urlop, ale pieniądz musi być w obrocie. A Rysiek Kawecki doskonale to wiedział, więc nie miałem oporów podsyłać mu roboty. Dzień dobry. A dzień dobry. A co pan tu robi? Mieliście przyjść za parę godzin? Cichutko, sprawę mam. Jakby do tego ula były potrzebne, no te jakieś tam akcesoria. To znaczy? No, ramkę, dymiarkę, to ja to wszystko mogę zorganizować. Ja się na tym nie znam, ale mogę to załatwić. No ale skąd? Po co? Nieważne skąd, jak będzie klient, będzie tego potrzebował, no to ja jestem w stanie to załatwić, tylko cicho przed Ziutkiem. Proszę pana, o co tak naprawdę chodzi? Tak jak mówię, jakby coś, ja te wszystkie akcesoria mam. Tylko pamiętać, nic nie mówić Ziutkowi, dobra? Zapachniało kłopotami. Zaczęłam się martwić, czy niezbyt pochopnie wzięliśmy ten ul. Wyglądało na to, że miodu z tego nie będzie. Słuchajcie, Kawecki dzwoni. Ciekawe, co powie. No, cześć, Rysiu. Kaziu, co ty mi tu za zdjęcia przysyłasz? No co, nie widać? No to wyślę ci jeszcze raz. No właśnie widać, zegar. No tak, zegar. No właśnie go kupiliśmy. Taki jak twój. Kaziu, mój to jest u mnie w domu i z tego, co mi wiadomo, w Polsce nie ma takich więcej. No to szkoda. Bo co, może być to kopia, tak? Możliwe, ale mój miał w rogu wyszczerbiony element. Pokaż go. No ten też coś jakiego ma. Słuchaj, ale to może była cała taka ta seria. Nie, to niemożliwe. Kazimierz, co do cholery się dzieje? Rysiu, a może go ktoś sprzedał pod twoją nieobecność? Nikt nie ma kluczy. Szefie, Poczekaj, co? ten chłopak mówił, że ma to po dziadku i że ma więcej takich antyków. Słyszałeś? Ten łepek mówił, że ma to po dziadku i ma więcej takich antyków. Kaziu, co tu jest grane? Ty dzwoń na policję natychmiast. Dobra, nie denerwuj się.
No i zrobił się ambalans. Oczywiście od razu zadzwoniłem do Wiasa i miałem tylko nadzieję, chociaż nikłą, że to jakieś gigantyczne nieporozumienie. O co tu do cholery może chodzić z tym zegarem? No naprawdę, no. Może trochę cukru, szefie. Pomaga na nerwy. Nie, Benia, dziękuję. Lolek! Lolek, jak ty mogłeś przyjąć taki zegar bez papierów, co? No szefie, gdybyśmy my nie przyjęli, to chłopak poszedłby do konkurencji. No i bardzo dobrze. Teraz konkurencja by miała kłopoty, a nie my. Ale to jeszcze nie wiadomo, czy my mamy kłopoty. A jak ten zegar jest kradziony? No przecież słyszałeś. No to go uratowaliśmy. Jeszcze pomożemy policji złapać złodziei. No niby tak, no. No ale znowu jesteśmy 1000 złotych w plecy. Nie, no szefie, to jeszcze nie wiadomo. No, a nie mogłeś tego chłopaczka jakoś przetrzymać? No jak? Za co? No, pograć z nim trochę tak na zwłokę. Szefie, on się niecierpliwił, chciał już wychodzić. No. No to prawda. Prawda, no. A teraz mamy. Dobry. Dzień dobry, no nareszcie jesteście, no. Cześć, Marcin. Cześć, Beniu, ale sorry, nie teraz, bo mamy tu ważną sprawę. Tak, wiem. To jest ten zegar? No tak, no. I podobno jest taki tylko jeden w Polsce. A skąd się tu wziął? A, właśnie. To jest pytanie do was. O. Był w mieszkaniu Kaweckiego, przyniósł go jakiś łepek, pewnie ukradł. No bo jak inaczej? Dobra, chodźcie panowie, pokażę wam monitoring. Lolek, dawaj ten laptop. Szefowi to łatwo było mówić. Przecież nie mogłem każdego klienta podejrzewać. W ten sposób nic byśmy nie mogli przyjąć, tak? I prawie każdego musiałbym zatrzymywać. No i który to? Ten? No tak jak widać, nie? Zaraz. Cofnij. Stop. Co jest? Kojarzysz Nubka? No tak, no zawijaliśmy go za kradzież rowerów na osiedlu. Lewicki. Pokaż. Rzeczywiście. Ten sam koleś. No ostatnio się wywinął, no ale teraz już się nie wykręci. O ile to kradzież. No a co niby innego? Dobra, poda mi pan adres mieszkania tego znajomego. No, trzeba tam podjechać. No okrężnej. Zbieramy się. Jadę z wami. Nie, no nie wiemy, co tam zastaniemy. Panowie, ale Kawecki to jest mój przyjaciel. Prosił mnie, żeby wszystko posprawdzać, dopilnować wszystkiego. No działam w jego imieniu. Dobra, tylko... Wiem, dyskrecja, no. Jedziemy? Marcin. W sumie śniadania nie jadłem. Smakuje? Pyszne. Ciao. Pa. Mogę? Nie mogłem tylko zdać się na informacje, jakie zechce przekazać mi policja. Musiałem zadbać o interes Kaweckiego, ale i swój. W końcu 1000 złotych drogą nie chodzi. Dzień dobry. Dzień Był dobry. Ziutek? A był. A, to cholernik jeden. Wiedziałam. Ile daliście? Nic. Jak to nic? Nic? Nic. Nic nie przyniósł? Podobno miał jakąś skrzynkę. I to dużą. Skrzynkę. No tak powiedzieli sąsiedzi. No, można powiedzieć, że to była skrzynka. Tak, skrzynka. Ul przyniósł. Ul. Co takiego? No, ul. Taki domek dla pszczół. Toż przecież wiem, co to jest ul. No, ale nic mu nie daliśmy, tylko w depozyt wzięliśmy. A, to wszystko jasne. Cholernik jeden. To ja po całym osiedlu muszę się wstydzić, a jemu się uli zachciewa. Pani Grażynko, ale o co chodzi z tym ulem? Już ja mu dam ul. Do widzenia. Do widzenia. Mówiłem, żeby nie brać tego ula. No ale Benia się uparła. Dobrze, że nic za niego nie zapłaciliśmy, no bo 2 wpadki w jeden dzień to trochę za dużo. Otwarte?
Dziwne, bo Kawiecki nigdy by nie zostawił niezamkniętego domu. Spokojnie, tylko niech pan niczego nie dotyka, bo to wygląda na włamanie. Pewnie, że włamanie. Od razu widać, że tutaj paru rzeczy brakuje. Ale wie pan, co tu było, czy nie? No wie pan, może nie wszystko, ale coś tam pamiętam. Przecież tu byłem wiele razy, to mój przyjaciel. O! Tu stała taka figurka rzymskiego legionisty z brązu. A tam był ten zegar, taka szkatułka. Zawsze się nią chwalił. Mówił, że przywiózł ją z Persji czy skądś. Dobra, tu nie ma na co czekać. Wzywamy ekipę. O! To właściciel. No to niech pan odbierze. No cześć, Rysiu. Cześć, Kaziu. No jak tam? No wiesz, nie mam dla ciebie dobrych wieści. Co? Włamanie? No na to wygląda. Jezus Maria. Kaziu, dużo zginęło? No wiesz, no nie wiem, no nie ma tego, wiesz, rzymskiego legionisty, nie ma tego zegara, szkatułki nie ma. O mój Boże. No pewnie jeszcze czegoś tam brakuje, ale wiesz, ja wszystkiego nie widzę, no. Nie wiem, jakie ty tutaj miałeś skarby. Kaziu, ale najważniejsza jest ikona. Jaka ikona? A gdzie ona jest? W pokoju od ulicy, nad komodą. Taka mała, niepozorna. Panie Kazimierzu, Rysiu, no niestety nie ma jej. Nie ma? O rany, tylko nie ikona. Kaziu, ona jest warta fortunę. Boże, to chyba jakiś zły sen. Rysiu, nie denerwuj się. Na miejscu już jest policja. Nawet już wytypowali podejrzanych. Na pewno ich złapią. Cholera, co ja najlepszego narobiłem? Zachciało mi się kanarów. Oj, już mu nie zazdrościłem tych wakacji. No pewnie miał to wszystko ubezpieczone. Ale dla takiego kolekcjonera liczy się przede wszystkim strata przedmiotów, a nie pieniędzy. Dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry. Zgodnie z umową. Sprzedane? No jeszcze nie. O! Panie Ziutku, skąd jest ten ul? No przecież mówiliśmy. Znalezione. Była tu pani Grażynka. Tak? I co mówiła? A mówiła. Będzie afera z tym ulem. Jaka afera? Przecież to wszystko na legalu. Znaleźliśmy pusty i popsuty. No, wyremontowanie to chyba nie grzech, co? No to my zabieramy ten ul, bo to nie ma sensu. No ale co, tak od razu? Droga pani, czas to pieniądz. No tak, ale panowie, co z tym znajomym? My już mamy swojego nowego klienta, prawda? Tak, tak, Dziudek. O, Wyłaź z tego wózka. Zabieramy. Zaraz, moment. Uli. To. Spadamy. Zwariowali. Cicho. Cicho, cicho. Zgodziłem się, żeby zabrali ten ul. Szykowała się niezła afera i lepiej, żeby wybuchła poza Lombardem. My i tak już mieliśmy dość własnych problemów. i spraw tam później jeszcze ten alarm, czy włamywacze nie zostawili odcisków. Spokojnie, zbierze się wszystko. No jak tam? Alarm i monitoring wyłączone, normalnie profeska. No co, nie był zepsuty? Co ty? Ewidentnie jest wyłączony. Cholera. No to ja już tutaj wam w niczym nie pomogę. No, nic tu po mnie. Jadę. Dobra, tylko panie Kazimierzu, niech pan będzie pod telefonem i zabezpieczcie ten zegar. A my kogoś po niego przyślemy. No dobrze, dobrze, dobrze. No to cześć, na razie. Do widzenia. O, przepraszam. Do zobaczenia. No, mamy monitoring od sąsiadów. No i co tam? 3 zamaskowanych facetów wychodzą z domu z torbami, pakują do bagażnika i odjeżdżają. No to by się zgadzało, bo Lewicki buja się z takimi 2 koleżkami. To co, zawijamy ich. Tak, tylko trzeba będzie jeszcze odczytać numery rejestracyjne z monitoringu z auta i wrzucić na bęben. O, trzeba przyznać, że policja działała sprawnie. Była szansa, że jeśli by szybko złapali tych złodziei, to może te cenne przedmioty byłyby do odzyskania. Hej, chłopaki, o co chodzi? A bo ja tam nie chcę spotkania się z swoją kobietą, chłopie.
Ale przecież my nic nie zrobiliśmy, no. Tak? Zanim zdążymy się wytłumaczyć, już da nam po łbach. O nie. O, ja wam dam. Ja wam dam. Ja wam dam. Tu cię mam, gagatku. Ale Grażynka, no, o co chodzi? O co? O ten ul, co sam chodzi. Ale przecież my nic nie zrobiliśmy, no. Znaleźliśmy go. A gdzie go niby znalazłeś? Ja to nie, no, ale oni, no. Rolecki i Micha powiedzieli, że znaleźli go na śmietniku. A to ciekawe, bo to jest akurat mój ul i był na dachu naszej kamienicy. Panie Michalski, co pan mnie balona robi? Na dachu? Po jakiego grzyba? Zakładam miejską pasiekę. Mam wszystkie pozwolenia. Tak? A niby od kogo? A kwiatki pan lubi? No, lubię. Ale co ma piernik do wiatraka? A to, że w mieście też je musi ktoś zapylać. I po to zakłada się miejskie pasieki. A ja myślałem, że dla miodu. Też. I to ekologicznego. Dlatego, że w mieście nie stosuje się środków ochrony roślin. Widzisz? A ty kradniesz, szkodniku. Ale ja nic nie ukradłem, no. Słowo. A skąd ten ul tutaj, co? Ja spotkałem Roleckiego i Michę, jak targali ten ul przez ulicę. Powiedzieli, że znaleźli. I ja mam w to uwierzyć. Poważnie, no. Rolecki i Micha targali ten ul przez ulicę i było im ciężko, no. I powiedzieli, że jak udostępnię im wózek, to mnie wezmą do spółki. Już ja ci dam spółkę. Już ja ci dam, ziutek, spółkę. Spokojnie, pani Grażynko. Najważniejsze, że ul się znalazł. No. A tu mam dla pani słoiczek miodu. Na uspokojenie. Dla mnie? Jeden dla Lombardu, a drugi dla pani. Ale pod jednym warunkiem, że nie da pani ziutkowi ani łyżeczki. No pewnie. Nic nie dostanie. No ale Grażynka, no. A jak na ten przykład zachoruje, no to co? Nie wyleczysz mnie łyżeczką miodu? Nie licz na to. Tak? Tak? No to dobrze. No to ja zabieram wózek, a wy targajcie ten ul na plecach. Może. Może dostanie, jak będzie grzeczny. To co, jedziemy? O, co za spotkanie. Ty co tutaj robisz? Śledzisz mnie? Nie, wiesz, tak tylko przechodziłem. Aha, ja mam w to uwierzyć. No przecież nie będę się ukrywał, żeby cię spotkać. Poza tym to raczej ty powinnaś mieć powody do wstydu. Nie potrzebuję od ciebie świadectwa moralności. Czekaj, chciałem z tobą pogadać. Widzę, że ty nawet nie masz wyrzutów sumienia. W sumie mogłem się tego spodziewać, nie? Nie będę tak z tobą rozmawiać. Właśnie, że będziesz ze mną rozmawiać. Nie będę. Może należą mi się jakieś wyjaśnienia, co? Co ci, przepraszam, wyjaśniać? Już ci powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć. Uciekłam, bo nie byłam pewna i tyle. A jego jesteś pewna, tak? To moja sprawa. No właśnie, że nie, bo moja też. Porozmawiasz ze mną. Nie. Tak. Co się dzieje? Wojtek? Marta. No, akurat jego tutaj się nie spodziewałam. Widać było, że to przypadkowe, mam nadzieję, spotkanie bardzo Martę wzburzyło. O, idzie. No nareszcie. Ile można? Elo. Elo. Co tak długo? No stary się dopiero... Od kiedy się tak starym przejmujesz? Jak bańka po wczoraj, co boli? Oboliał się tak bardzo. To uważaj, stary, bo dzisiaj idziemy w kluby. W jakie kluby? Co? Hajs trzeba skołować, stary. Nic nie trzeba. Kurde, siana. Skąd ty to masz? Lewy. Trzeba umieć się obrócić. Ty, patrzcie, dobre dupy idą. Bierzemy się? Dawaj. Siemano, dziewczyny. Co robicie? Co wam do tego? Może chciałybyście się sami dzisiaj pobujać, co? Gdzie niby? Aha, do klubu ja stawiam. Tak. A czym pojedziemy? A zaraz ogarniemy jakąś bryczkę, kupimy jakieś palonko. Palonko mówisz? To co, No i dziewczyny? pobawimy. No to jak będzie? Czemu nie? No dobra. Lewy jestem. Ale poza ksywą wszystko jest okej. Psy!
Dwóch mamy, ale Lewicki spieprzył. Ale ładnie zrobiła, co? No, skoro się tak Super. już wyszykowałyśmy, to może zdradzisz mi tajemnicę, z jakiej okazji ta kolacja u Lolka, co? Chcemy, żebyście się bliżej poznali z jego rodzicami. Tylko? A może on szykuje jakąś niespodziankę, co? Na przykład oświadczyny? No, nie wiem, może szykuje. No co ty taka poważna jesteś? Przez Wojtka, tak? Nęka cię? Marta. Raczej ja jego. Jak to? Skrzywdziłam go, mamo. Naprawdę go skrzywdziłam. Marta, gdybyś nie odeszła, też byś go skrzywdziła. A siebie jeszcze bardziej. Ale ja go naprawdę kochałam. Nie jest ci obojętny, co? Oczywiście, że nie. I nadal coś do niego czujesz. No powiedz mi. To już nieważne. Ja podjęłam decyzję i tym razem będę się jej trzymać. Chodź, idziemy. Marta. Niepokoiły mnie te rozterki Marty. Niby to znaczyło, że jest wrażliwa i nie działa jedynie pod wpływem impulsu, no ale z drugiej strony nie wróżyło to najlepiej na przyszłość. Gdzie stoisz tutaj? Daj to trochę bluzu. Jak tam? Podejrzany uciekł. Akurat on. Dobra, no to zabieramy tych. No i ale za co? Za jajco. My nic nie zrobiliśmy. Tak? To czego żeście przed chwilą szarpał i chciałeś uciec? No bo... No bo... Policja, tak? Wiadomo, że to kłopoty. No co policja wiadomo? Normalnie ludzie przed policją nie uciekają. Dobra, co wiecie o skradzionym samochodzie marki Alfa? Słów taki. A to my możemy już iść? Nie. No ale my dopiero co ich poznałyśmy. Powiedziałem, że nigdzie nie idziecie. Czekać. Co z tym samochodem? Serio, nie wiem o żadnym aucie. Nie wiesz. Nie. Dobra, strata czasu. Zawijamy ich. Ale po co? Żeby wam pamięć Panienki odświeżyć. na komendę spisać i sprawdzić. Chyba was pogięło. Co, cwaniaczki? My naprawdę nie wiemy, o co kaman. To nie, Mati. No to nie jest nasza broszka, no. Ale kolegę poznajecie. No tak. A zegar? Zegara już nie. Skąd go miał? Nie wiem. Ja wcześniej tego szmelca na oczy nie widziałem. Nie mam pojęcia. Przestańcie chrzanić, bo wiemy, że obrobiliście dom kolekcjonera sztuki. Właśnie, gnojki. To nie my. Słuchaj, w nocy wyczyściliście willę, tak? A łupy upchnęliście do bagażnika samochodu marki Alfa. O, nie wyrobicie nas w to. My tylko lubimy się dobrze zabawić, ale nie robimy żadnych włamów. A lubicie kino? Sensacyjne? To sobie popatrzcie. I jak? Przypomnieliście sobie? No ale to nie my. Nigdy nas nie było na tej ulicy nawet. Ciężko ci to będzie udowodnić, bo auto zostało zgłoszone jako kradzione. Poprzedniego dnia. A do tego monitoring miejski zarejestrował wasze nocne rajdy. No ale to tylko czasowy zabór mienia, nic więcej. Gościu, czasowy to by był, jakbyście oddali. Ale Lewy miał odstawić auto na miejsce. Ale kolega was wydyma. Po co w ogóle braliście tą furę? Byłeś tak że nie mogłeś chodzić. Dobra, my lubimy się zabawić. Ale to wszystko. No właśnie. No ale na to potrzeba pieniędzy, tak? Dobrze, może jakiś monitoring zarejestrował to, jak bierzemy tą furę. Jedźmy na miejsce po prostu. Dobra, jedziemy. Smarkacze nie szanowali cudzej własności. I myśleli, że im wszystko wolno i że wszystko im ujdzie na sucho. Nie tym razem. Marcin, No, chyba nie ci dzisiaj ze spotkania, co? no niestety. Szkoda. No, sama widzisz, co się dzieje. Widzę. I rozumiem. Ale się porobiło, co? Szefie, Tak? a szef to pamięta o tej kolacji? Co? A,
No, z tego wszystkiego zapomniałem. Nie, no tak, oczywiście, będziemy. No jeszcze mi szef jutro wolno obiecał. Oleg, wiesz, nie za bardzo mnie to pasuje. No sam widzisz, jaka nerwówka się zrobiła, nie? Ale szefie, ta kolacja i ja mam jeszcze jedną bardzo ważną sprawę do załatwienia. Potrzebuję to wolne jutro. No nie możesz przełożyć to na jakiś inny dzień? Nie, szefie, to musi być jutro. Okej. Dzięki. Zastanawiałem się, co to za sprawa niecierpiąca zwłoki. No ale skoro Lolek się uparł, tylko powinien sobie uświadomić, że zostawiał nas samych z pożarem, który sam zniecił. Następnego dnia w Lombardzie pojawiła się Beata, która miała zastąpić Karola. No a może on się po prostu przejął tą proszoną kolacją, co? Nie, no chyba nie, wiesz. Wyglądał na takiego bardziej poważnego, no. No ja nie wiem. Mnie się wydaje, że wiesz, ich relacje wkraczają na wyższy poziom. No i co z tego? No co z tego? Wymyśl. No przecież on chce nas poprosić o rękę Marty, jestem pewna. No to powinien do nas przyjść, nie? Oj, nie bądź taki staroświecki. Poza tym, Becia, ja nie jestem staroświecki, tylko tradycyjny. Słuchaj, może on chce po prostu połączyć te dwie okazje. Zapoznanie rodziców, no i oświadczyny. Dlatego nas zaprosił. Tam. Najpierw się powinien oświadczyć, a potem nas zapraszać, a nie odwrotnie. Oj, Kaziu, no. No co, Kaziu, co? A poza tym, wiesz co, nie podoba mi się, że Marta tam ciągle u niego przysiaduje. No ale co, znowu ci źle, ciągle źle, no. No nie źle, ale... Wiesz co? Przesadza, no. Ale przecież kiedyś chciałeś, żeby byli razem. No to są. No chciałem, ale to niech siedzą u nas. Mm. No, mamy większy dom, lepsze warunki, a poza tym, Becia, u nas mieliby jak w raju, a tam... Ale wiesz, młodzi muszą się dogadać sami. O, Rysiu, jesteś? Już przyleciałeś? Udało mi się złapać czarter z Kanarów, ale nie mogę się dostać do domu. Zaplombowany. No tak, no bo policja zaplombowała, no. Ty mi lepiej powiedz, kto się tą sprawą zajmuje. Becia, syp nam kawkę. No pewno. No chodź. Siadaj. Nie denerwuj się, no. Zaskoczył mnie zupełnie. Ale zadzwoniliśmy do Wijasa i umówiliśmy się na otwarcie domu. Kawecki prosił mnie, żebym mu towarzyszył. Chyba bał się, że serce mu nie wytrzyma. Kaziu, to jest tragedia. No wiem. No. Panie Kawecki, spokojnie, wszystko odzyskamy. No widzi pan, mnie się wydaje, że te cenne przedmioty, które zginęły, to złodzieje wzięli przy okazji. Ale jak przy okazji? No tak, bo im głównie chodziło o ikonę. O tę, która tu wisiała? Tak, właśnie tą. To najcenniejszy przedmiot w mojej kolekcji. No, a tak niepozornie wyglądała, no. No właśnie, ktoś dobrze znał jej wartość i wiedział, po co przyszedł. Głowę dam, że to była kradzież na zlecenie. Przypadkowy złodziej nawet by się na nią nie połasił. No, mogło tak być, nie, panie Darku? Panowie, ja ją nabyłem przy okazji, a w świecie kolekcjonerów takie wiadomości się bardzo szybko rozchodzą. Widocznie komuś to przeszkadzało. I na spokojnie dowiemy się komu. Zresztą mamy już kilka potencjalnych lokacji, w których może ukrywać się podejrzany. Oczywiście wszystkie są pod obserwacją. Ej, co jest, Zombiry, Zdziwiłeś się? Gdzie są, fanty? Mów mu. Skąd o nich wiesz? A to, jak robisz bajzel na mojej dzielnicy ze swoimi koleżkami, których psiarnia zamknęła, to się nie dziw. Gdzie są fanty? Mów mu. Dobra, wszystko wam powiem. Dobra, jedziemy na przejażdżkę, co? Pokażesz tam to. Policjant, zostaw go! Stój! Stój! Tu! O siatkę! Ręce do tyłu. Idziesz tu. Ręce tam się nie ruszaj pod tą siatką. Rączki. Kurczę, ja nie wiem, czy my dobrze robimy. Co, nie chcesz? Nie, bardzo chcę, tylko... Ja mam takie wrażenie, że oni powinni tu być z nami. No ale mówiłeś, że twoi rodzice nie będą mieć nic przeciwko. Mama
Mama pewnie zrozumie, tata się trochę poobraża, a potem mu przejdzie. No, gorzej u ciebie. Ojciec się wścieknie, to na pewno. Ale ja tak chcę. Bardzo. Bez nadęcia. Chcesz być moją żoną? Chcę. Chodź. O, mama. Tato ma wyczucie. Może odbierz. Nie. To jest nasz dzień i nikt nam nie będzie przeszkadzał. Chodź. Świadkowie się niecierpliwi. Może ja wam poświadkuję. Rysiu, nie martw się, będzie dobrze. No. Dzień dobry. Dobry. Jak tam? No, mamy ich. Na razie 2, trzeciego szukamy. Jak to, panowie? No przecież wczoraj ich już mieliście. Nie no, tamci to tacy zwykli osiedlowi chuligani. Zresztą od początku nie wyglądali na profesjonalnych włamywaczy. No, obserwowaliśmy tego gnojka od zegara i on doprowadził nas do prawdziwych przestępców, fachowców od włamów. No a skąd on miał ten zegar? Gówniarze w nocy skubnęli furę, w której były fanty z włamania. No ale no nie tylko my ich szukaliśmy. No, całe szczęście, że mieliśmy go na oku, bo gnojek mógł wylądować w rzece. No coś takiego, no. No panowie, ale co z moimi rzeczami? No właśnie. Spokojnie. Wszystko odzyskane. Tylko że zdążył część pieniążków przepuścić za zegar. No dobrze, ale co z ikoną? Najważniejsza jest ikona. Zabezpieczona. Bogu dzięki. Co do zegara, to się z panem Kazimierzem dogadamy, prawda, Kaziu? No pewnie, Rysiu, no. A pieniądze ściągniemy później od tego złodzieja. Najważniejsze, że odzyskałem ikonę. Ale wie pan, że to jest przedmiot w śledztwie. Więc no, póki co musi zostać w depozycie. Ale mam nadzieję, że przynajmniej tam jest bezpieczna. Ale nie wróci. Na razie. Ale kiedyś ją odzyskam. No jasne. I o to chodzi. Dziękuję panowie. Zapraszam wszystkich na koniak. No my niestety na służbie. Ale ja nie odmówię. No naprawdę chłopaki się szybko uwinęli. No ale gotówka i tak była zamrożona. No a głupio było domagać się zwrotu od Kaweckiego. A ci złodzieje to były golasy bez kasy. Ja wiele się po tobie spodziewałem, ale teraz to już przekroczyłaś samą siebie. Wojtek, ale co ty tutaj w ogóle robisz? To samo co Lolek na naszym ślubie. Śledzisz nas. A jakie to ma znaczenie? Wojtek, to i tak już... Słuchaj, ja nie rozmawiam z tobą, rozumiesz? Naprawdę. Szybko się pocieszyłaś. Gratuluję ci, Martusiu. Nie twoja sprawa. Nie moja sprawa. Powiedz mi, ile dla ciebie znaczyłem? 0, tak? Pięknie się mną zabawiłaś. Wojtek, powiedziałem daj nam spokój, tak? Daj nam spokój. A ty nam dałeś spokój? Odwal się. Jezu, chłopaki! Co się dzieje? Czekaj. Niech pan coś zrobi, no! Spokój, też! Został! Zadowolony jesteś z siebie? Zadowolony! Właśnie mija godzina waszego ślubu. Nie, spokojnie. Lolek, nie warto. Chodź tu. Chłopie, weź się uspokój. Co się dzieje? Przecież jak nie odbieram... Co? Jeszcze raz. Już idę. Lolek! Teraz już wiesz, jak to jest. W następnym odcinku zdradzona na własnym weselu panna młoda mści się na mężu. Ledwo żyje. Syropek na przeczyszczenie. Nie smakował ci? Nie smakował ci tak jak druhna na naszym weselu? Ryży wychodzi na wolność. Od razu wpada w tarapaty. Nic nie znaczysz w tym mieście już, rozumiesz? Adek broni męża klientki przed wściekłym teściem. Panowie! Panowie! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.